Cześć, korzystając z okazji, że przyszła do mnie zamówiona stojąca lampa od Philips Hue, kolejna już w moim systemie inteligentnego oświetlenia, pokażę Wam, jak stworzyć kreatywne oświetlenie dla domu. Dziś porozmawiamy o inteligentnym oświetleniu od Philips Hue. Zapraszam. Na początek, dlaczego właśnie Hue? Nie jest to materiał sponsorowany, nie otrzymałem od Philipsa ani tej lampy, ani żadnej z pozostałych. Jest to moja własna opinia, wypracowana na bazie 4-letnich doświadczeń z produktami Hue. Co potrzebujemy na start? Philips Hue Bridge, czyli mostek połączeniowy, to centrum całego systemu. Jak to działa? Do tej kostki łączą się wszystkie nasze inteligentne żarówki, paski LED, lampy, czujniki za pośrednictwem sieci Zigbee. Jeśli miałbym wymienić wady tego rozwiązania, to z pewnością podłączenie przewodowe do internetu. A czym właściwie jest Zigbee, jak działa i dlaczego jest tak popularny w rozwiązaniach Smart Home? Zigbee to protokół transmisji danych w sieciach bezprzewodowych, ale w porównaniu z Wi-Fi Zigbee zapewnia nieporównywalnie mniejsze zużycie energii i choć oferuje mniejszą przepustowość danych, to do komunikacji z żarówką 250 kilobitów na sekundę to aż nadto. Największą zaletą jest rozwiązanie typu Mesh, co umożliwia tworzenie sieci bezprzewodowych pokrywających duże obszary. I tak przykładowo spójrzcie na grafikę. Punkt czerwony to nasz mostek Hue. Kolor niebieski to wszystkie urządzenia sieciowe zasilane 230V lub 12V, przekazują sygnał dalej, rozciągając sygnał naszej sieci o kolejne metry. Pełnią więc funkcję repeaterów. Na żółto oznaczono tak zwane urządzenia końcowe. Są to wszystkie elementy naszego ekosystemu zasilane bateryjnie. Dzięki temu rozwiązaniu, przykładowo czujniki ruchu zasilane z wykorzystaniem baterii AA mogą pracować na jednym komplecie co najmniej 2 lata. Dodawanie urządzenia jest już banalnie proste. Możemy skorzystać z automatycznego wyszukiwania lub pisać ręcznie numer seryjny, jeśli automatycznie nam nie zadziała. Po chwili lampę mamy gotową. Możemy nadać jej nazwę, wybrać ikonę oraz przypisać do danego pomieszczenia lub grupy. Wracamy do pytania, dlaczego akurat Hue? Po pierwsze, najlepsza aplikacja na rynku z możliwościami ogromnej kustomizacji. Jak to działa, omówimy teraz na moim przykładzie. Gdy już podłączymy nasze urządzenia świetlne, możemy pogrupować je w kategorie fizycznych pomieszczeń lub grup. U mnie przykładowo wygląda to w następujący sposób. Do utworzonych pomieszczeń przypisujemy podłączone urządzenia. Znajdziemy je w kategorii światła. W tym miejscu mamy wszystkie urządzenia świetlne sparowane z mostkiem. Przykładowo w kategorii ogród przypisanych mam 5 lamp. Na stronie głównej możemy korzystać z gotowych kompozycji lub tworzyć własne. Ręcznie możemy zmieniać kolor oraz jasność danej lampy. Możemy korzystać również z przygotowanych przez nas wcześniej scen lub używać domyślnych. Mogą działać one w trybie statycznym lub dynamicznym, tworząc przejścia i zmiany kolorów wedle uznania. Każdą z grup lub indywidualnie pojedyncze źródło światła możemy zautomatyzować. Mamy więc możliwość przypisania np. czujnika ruchu, inteligentnego włącznika lub skorzystania z opcji automatycznego uruchamiania wraz ze wschodem i zachodem słońca. Przypisując nasze lokalizacje, możemy zapomnieć o ręcznej zmianie harmonogramów zależnie od pory roku. Raz ustawione, u mnie działa już 3. rok. I tak część lamp zewnętrznych i wewnętrznych działa w oparciu o wschód i zachód, reszta natomiast z wykorzystaniem czujnika ruchu i światła, które znajdziemy w ustawieniach, kategoria akcesoria. Ja mam podłączone 3 czujniki ruchu, 2 wewnętrzne oraz 1 zewnętrzny, plus konfigurowalny przycisk do lampy łazienkowej na piętrze. Każdy z czujników posiada precyzyjną regulację czułości na światło dzienne oraz ruch. Mamy również wskaźnik poziomu baterii oraz informacje o zarejestrowanym ruchu. W kilka minut możemy również przeprogramować nasze oświetlenie i dostosować kompozycję. Oto kilka przykładów.
Kompozycja Tokio. A teraz Halloween. I zeszłoroczne święta. I to tylko ułamek funkcjonalności. Lampy możemy również integrować z telewizorami Philips i ich autorską technologią Ambilight. Możemy włączyć oświetlenie bez wykorzystania czujników w oparciu o lokalizację urządzenia, na przykład naszego telefonu. Podjeżdżając pod dom, wskazane lampy zostaną włączone. Mamy również funkcję symulacji obecności. Pozwala ona na zapalanie oświetlenia po zmroku losowo o nieregularnych porach. Po drugie, szeroka oferta produktów. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, od klasycznych żarówek wkręcanych w oprawę naszych lamp, po lampy stojące czy wiszące, sufitowe, taśmy LED gradientowe, czujniki zewnętrzne i wewnętrzne, bezprzewodowe, inteligentne włączniki, aż po rozwiązania dla ogrodu na 12 i 230 V. I po trzecie, chyba najważniejsze, niezawodność. Nikt bowiem nie chce inteligentnego oświetlenia, które nie działa lub działa nieregularnie. Gdy decydowałem się na Hue, brałem mocno wątpliwość niezawodność takich rozwiązań. Czy braki w dostawie prądu, aktualizacje układowe nie spowodują rozstrajania się ustawień, czy bugów z zapalaniem lamp o losowych porach. Po latach stwierdzam, że nic takiego nie występuje i mogę Wam śmiało polecić produkty od Philipsa i jego pomysł na inteligentne oświetlenie. U mnie działa to już nieprzerwanie 4. rok i do tej pory żadne z urządzeń nie uległo awarii. Być może w pierwszym kontakcie aplikacja wyda Wam się mało intuicyjna, a to dlatego, że Philips nie idzie na skróty. Nie kopiuje schematów, widać tutaj ich własne autorskie rozwiązania. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli interesują Was rozwiązania dla Smart Home'u, dajcie znać w komentarzach. To na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam, Manitech.